Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. No, dzisiaj słuchajcie, gatunek gry, gra z gatunku, który nieczęsto pojawia się w To było grane i ogólnie nieczęsto pojawia się na moim kanale, mianowicie wyścigi. Tak jest, dzisiaj wyścigi. Aczkolwiek są to bardzo specyficzne wyścigi, może niektórzy z Was znają, może niektórzy nie. Jest to gra Mega Race wytwórni Cryo Interactive z 1994 roku. Zanim do tego przejdziemy, krótka historia. Jak zapewne, jeżeli oglądacie mnie od samego początku, wiecie, że moją pierwszą grą na CD był właśnie Mad Dog McCree 2 The Lost Gold. W owym czasie, gdy CD-ROMy dopiero zaczęły się upowszechniać i były czymś mega nowym i mega takim szczytem technologicznym, że tak powiem, mój kolega z liceum właśnie zakupił sobie grę Mega Race. No i postanowiliśmy się wymienić na jakiś czas grami i ja dostałem Mega Race, a on dostał Mad Doga. I wtedy, w 1994 roku, niedługo po premierze, mogłem zapoznać się z tą grą dokładnie i zobaczyć co to też za tytuł. Kochani, zanim jednak przejdziemy, jeszcze troszkę historii, troszkę Was jeszcze pomęczę. W latach, gdy zaczął upowszechniać się CD-ROM, powiedzmy sobie szczerze, większe gry były na 7, na 8 dyskietkach. W momencie, kiedy weszły płyty CD, te gry można było upychać na nie więcej danych i bardziej je rozbudowywać. Szczególnie było to widoczne w grach przygodowych, gdzie od razu zaczęli autorzy wrzucać mnóstwo scenek przerywnikowych z aktorami. Mówiono całą ścieżkę dialogową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jednakże były w tym czasie pewne gatunki gier, które nie za bardzo można było ulepszyć. Między innymi to były właśnie takie wyścigi. Dlaczego? Ponieważ jeszcze w tamtym czasie nie było wyścigów w rozumieniu takim jak teraz mamy, że wszystko jest w 3D. Wtedy nie. Wtedy na przykład górował Lotus Trójka, czyli całkowicie oparta na sprite'ach gra wyścigowa, tudzież na przykład Crazy Cars albo z takich bardziej znanych tytułów Test Drive, chociaż Test Drive Trójka wykorzystywał już grafikę całkowicie wektorową, trójwymiarową, ale bez żadnych tekstur, także nie było za bardzo co tutaj ulepszać w związku z tym, żeby wypełnić tą płytę tymi danymi. Need for Speed pojawił się tam, nie wiem ile, za 2 lata od 94 roku, nie pamiętam dokładnie, czy rok później. Także było tutaj dosyć problematyczne. I wydawca Cryo wpadł na pomysł, żeby stworzyć grę w oparciu o całkowicie wyrenderowane w 3D wcześniej, prerenderowane trasy. Pomysł był całkiem fajny, ponieważ trasy mogłyby być naprawdę miażdżące graficznie, a trasy były po prostu wyrenderowane wcześniej na programie 3D Studio 4.0, następnie po nich poruszał się sprite'owy samochodzik. Firma Cryo Interactive, francuska firma, zasłynęła z paru naprawdę dobrych gier. Mega Race jest ich 5. grą, ale wcześniej wydali chociażby pierwszą część Duny. Takie tytuły jak Dreams to Reality, moją ulubioną przygodówkę Dracula 2, Last Sanctuary i wiele innych, słuchajcie, gier, które przewinęło się w tym czasie przez tą firmę i w portfolio ich growym istnieje naprawdę sporo takich znanych tytułów. No ale wróćmy do Mega Race. Tak jak powiedziałem, postanowili stworzyć wyścigi w oparciu o prerenderowane trasy. Najprościej rzecz mówiąc, wygląda to tak, że oglądamy jakby filmik z kamery poruszającej się po trasie, mamy samochodzik i nim sterujemy. W tamtym czasie, w 1994 roku, robiło to naprawdę wrażenie. Zwłaszcza, że trasy były ładnie zaprojektowane, wiły się, okręcały. Dodatkowo nasz samochodzik jest wyposażony w broń i możemy walczyć z napotkanymi przeciwnikami. Oczywiście chodzi o to, żeby zostać pierwszym na trasie, jak w każdych wyścigach. Jednakże tutaj nie musimy wszystkich wyprzedzić, możemy wszystkich zniszczyć. Ilość tras, które tam się przewijały, nie pamiętam dokładnie ile ich tam było. 15, 16, słuchajcie, tras, które były wyrenderowane przez Cryo Interactive. Jednakże Mega Race zasłynął z czegoś bardziej specyficznego. Mianowicie cała gra została zaprojektowana w ten sposób, żebyśmy mieli wrażenie, że oglądamy w telewizji właśnie jakby transmisję tych wyścigów. Została to otoczka bardzo sprytnie zrobiona, ponieważ dostaliśmy też
prowadzącego, niejakiego Lance'a Boyla, który jest jakby hostem tego programu. Opowiada, rzuca jakieś suchary, nie śmieje się z nas, czasami nam grozi. Jest takim typowym prowadzącym. Dodatkowo w trakcie gry mamy i reklamy, pojawiają się jakieś różne nagrody, które możemy wygrać. No faktycznie zostało to pomyślane w ten sposób, że jest wrażenie, że oglądamy transmisję w telewizji. Sam Lance Boyle no pojawił się tam w paru filmach, może być niektórym Wam znany, może niektórym nie, ale faktycznie postać jego wykreowana w tej grze stała się tak dobra, że powrócił on w drugiej i w trzeciej części Mega Race'u, o których opowiemy sobie kiedy indziej. Także może inaczej, najjaśniejszym punktem całego Mega Race, gry Mega Race jest właśnie ten Lance Boyle, który naprawdę czasami potrafi rozśmieszyć i który jest takim wesołym dziadkiem, który rzuca sucharami. To myślę, że się doskonale przyjęło. Tak jak powiedziałem, gra Mega Race to typowy wyścig, gdzie musimy albo dojechać piersi, albo zniszczyć wszystkich wrogów. Nasze samochodziki są sprite'ami, nie są modelami trójwymiarowymi. Jednakże Mega Race posiadał jedną mega poważną wadę. Mianowicie na ekranie za jednym razem mogły występować tylko dwa samochody, nasz i przeciwnika. Nigdy w tej grze nie zdarzy się tak, że będziecie na trasie wy i dwa dodatkowe samochody. Nigdy się to nie zdarzy. Polega to mniej więcej na tym, że jedziecie kawałek, dojeżdżacie do pierwszego przeciwnika, wyprzedzacie go bądź niszczycie, następnie znowu jedziecie kawałek i pojawia się kolejny przeciwnik. Znowu jedziecie kawałek i pojawia się kolejny przeciwnik. Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy zniszczycie jednego, przechodzicie do następnego. Trochę to głupie z tego, co Wam mówię, ale niestety tak to wtedy wyglądało. Nie potrafię powiedzieć dlaczego. Faktem jest, że tylko dwa samochody naraz na ekranie mogły się znaleźć. Przez co gra czasami jest bardzo trudna, ponieważ jeżeli nie znamy trasy na pamięć, nie zdążymy zniszczyć wszystkich przeciwników, zanim skończy się wyścig. No i oczywiście musimy jechać od początku. Na trasie pojawiają się tradycyjnie power-upy, które dodają nam punktów, czasami dodają broń, czasami zabierają broń, przyspieszają, zwalniają. Typowe takie power-upy, które były już dostępne na przykład w grze Wipeout. Także tutaj bez jakiegoś odkrywczego. Chociaż Wipeout, jeżeli już, to chyba by zerżnął z Mega Race'u, bo i trasy są właśnie takie mocno wipeoutowskie i właśnie te power-upy namalowane na ziemi też mi się kojarzą z tą grą. Także Mega Race ogólnie z poważną wadą, czyli że ścigamy się tylko i wyłącznie z jednym przeciwnikiem tak naprawdę. Zostało to oczywiście poprawione w drugiej części, o której kiedyś Wam opowiem. Według mnie druga część jest o wiele lepsza. No ale kiedyś tak się niestety gry robiło. Było to oczywiście i tak na tamte czasy w 1994 roku gra robiła poważne, naprawdę potężne wrażenie za sprawą właśnie wyrenderowanych tych wszystkich tras, fajnego prowadzącego i ogólnie sam gameplay gry nie jest może taki zły, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka, aczkolwiek bardzo szybko potrafi się znudzić. No dobrze kochani, zobaczmy co mamy w pudełku. Jak widzicie pudełko jest edycją premierową, aczkolwiek jest ono, muszę przyznać, mocno upitolone, ponieważ napis ten górny Mega Race wygląda jakby był wycięty zupełnie z innej grafiki i po prostu wklejony tak. Dlatego jest na takim czarnym, obleśnym jakimś tle. Sam samochodziki też widzicie nie jest wklejone na całe pudełko, tylko tutaj został jakiś pas biały. No, muszę przyznać, że jest to mocno pudełko jest mocno upitolone i widać, że no, nie pracował nad tym żaden jakiś poważny designer, tylko nie wiem, może jakiś sprzątacz albo ktoś zrobił. Dobrze, zobaczmy co jest w pudełku. Pudełko skromniutko, instrukcja. Jeżeli Was zainteresowało, z czego jest wycięty ten napis Mega Race, to jest wycięty z instrukcji. Czyli wycięli tutaj pasek i wkleili to na pudełko. No strasznie po prostu żenujące. Słuchajcie, nawet mam kartę rejestracyjną jeszcze nie wypełnioną do tej gry. Instrukcja wydana na całkiem niezłym papierze, w paru wersjach językowych, nie wiem, z 6 czy z 7. No okej. I słuchajcie, gra nawet nie była wydana w pudełku, była wydana w kopertce z nazwą Mega Race. W środku płytka Mega Race
do góry nogami, Mega Race. Także bardzo skromniutko to wydane. Pamiętajmy, że to były początki firmy Creio. No może nie mieli aż tyle kasiory, żeby się tu rzucić na jakieś fajne wydanie. No i tak to, słuchajcie, ta gra wyglądała. Kochani, czy grać? Czy grać w Mega Race? Nie grać w Mega Race. Mega Race to już relikt przeszłości, o którym powinniśmy zapomnieć. Aczkolwiek jeżeli graliście w tamtych czasach w tą grę, no to zagranie w nią teraz na pewno przywoła pewne nostalgiczne wspomnienia. Dla tych, którzy nie grali, odradzam. Jest to pewien sposób powiązania filmu interaktywnego z grą wyścigową, aczkolwiek z wieloma upierdliwościami, które po prostu doprowadzą Was do szału. Także jest to gra, która raczej powinna zostać zapomniana. Odświeżyłem ją dla Was, ponieważ mało ludzi o tej grze pamięta, mało ludzi o tej grze właśnie pamięta, nawet tych starszych graczy, także postanowiłem dla Was wyciągnąć ją z szafki i Wam o niej opowiedzieć. Na pewno druga część jest to wiele lepsza, zajmiemy się nią w kolejnych odcinkach. Niemniej jednak prosiliście mnie o jakiś wyścig, żeby był, oto i wyścig Mega Race. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No kochani, to tyle. Nie wiem, czy jest ta gra dostępna na Gogu, podejrzewam, że nie, ponieważ no, nie jest to dobry tytuł i ona w czasach, gdy wyszła, recenzenci też zauważyli, pomijając oczywiście wspaniałą grafikę, która w tamtych czasach była, też zauważyli ten błąd, że cały czas się walczy z jednym przeciwnikiem i to był największy błąd, który był bardzo często tej grze wytykany. Oczywiście jeszcze nie wspomniałem, że mamy do wyboru parę tych samochodów. To nie jest tak, że mamy tylko jeden, mamy chyba 8 samochodów do wyboru. Każdy wygląda inaczej, każdy ma inny HUD, każdy ma inne uzbrojenie, także no tutaj są te różnice faktycznie widoczne, aczkolwiek tak jak mówię, gra jest bardzo prosta, korzystamy tylko z 4 klawiszy kierunkowych i z jednego klawisza strzału, czyli bez szału, jedziemy tylko cały czas trzymając klawisz do góry i strzelając w pojawiające się co jakiś czas samochody. Tak czy tak jak mówię, gry nie polecam. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to zobaczyliście już w moim tutaj odcinku, jak to wyglądało. Jeżeli jesteście jeszcze bardziej zainteresowani, no to możecie spróbować ją kupić, chociaż można ją chyba nawet już ściągnąć, bo to jest chyba abandonware, także jeżeli macie ochotę, możecie się z nią zapoznać. To tyle odnośnie gry wyścigowej Mega Race. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć!